Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny wieczny dzień. Dzisiaj zaczynam od karmienia i potem zabieramy się za kopanie obornika tutaj w tej oborze. To zobaczcie, było ostatnio sprzątane, a podczas ścielenia ile słomy tu wychodzi. Tutaj ten kabel wezmę tak bliżej tu. Także no tutaj ciężko jest utrzymać to wszystko w porządku. No ale robimy co możemy. Także co? Odpalam ciągnik, biorę ładowarkę, nakarmimy i widzimy się później. No i dobra, krowy nakarmione. Brat już wsiadł do ciągnika. Także już myślałem, że akumulator pusty. Ja wchodzę do ładowarki. Wychodzi na to, że dzisiaj ja kopię ładowarką. Brat sobie ciągnik wybrał. Dobrze, pokopię. Ogólnie jeszcze trochę jest święta. A my niestety cielności jeszcze też nie mamy zbadanej. Też by wypadało to zrobić. Tylko tak nie wiadomo kiedy, bo wcześniej były mrozy. Tak nie było. No w naszym przypadku w mróz tak. No ja bym mógł badać, ale nie wiem co na to weterynarz. Żeby takie w -6 badać cielność. Tym bardziej, że u nas w oborze no zbyt dużej różnicy temperatur nie ma między to co jest na zewnątrz a to co jest w środku. Także no wstrzymaliśmy się. Teraz no cały czas ten obornik. Także no nie wiem, po świętach zobaczymy jaka pogoda będzie. Trzeba będzie po świętach się zabrać za to. Wiem już na pewno, że takie wyniki jak w zeszłym roku to w tym roku się nie uda zdobyć, bo no tak wstępnie szacuję, że około 20 sztuk będzie niecielnych z tych 155, ze względu na to, że no około 20 sztuk, jak tak obserwuję, maruje co jakiś tam czas. Także no teoretycznie wiem, które nie są cielne, ale jeszcze chciałbym to dokładnie zbadać, bo czasami jest tak, że mają objawy takie jakby rujowe, a potem się okazuje, że jednak cielne są. Także no zobaczymy. Ja tutaj już łyżkę sobie do obornika zaczepiłem i myślę, że najpierw weźmiemy najpierw to ja paleciaka muszę założyć, bo tą pompę dody trzeba przestawić. Dobra. To lecimy. No tak to wygląda jak na razie.
Tu od czasu do czasu muszę dorzucać trochę z pieca żeby było można sobie na spokojnie wyjeżdżać, bo się ślizga. Niby opony są, ale tak jak świeżo przyjechały, to dużo lepiej wyjeżdżał. Także no, trochę pada, także nieciekawa pogoda. Także co? Lecimy. Tak w międzyczasie jak brat jedzie wysypać, to ja sobie tu wysypuję. Aha, mam pustą łyżkę. Dobra. No i dobra. Cofamy. Wjeżdżamy. No tutaj dosyć ciasno jest, jeśli chodzi o tą ładowarkę. Ciasno się wjeżdża. Tak po każdej stronie mam gdzieś tak 10 cm luzu. Także dużo nie jest, no ale co zrobić. Łyżkę mamy takiej samej szerokości. No łyżkę w sumie mamy węższą od ładowarki. Także jak tam po bokach nawet coś wystaje, no to jakoś tam się udaje przycisnąć. Ale tutaj od krów jest dosyć mocno przerobione już. I tak w miarę to wychodzi. Teraz tutaj w lusterkach trzeba patrzeć. No i tu trochę nam zostaje. Zawsze wolę koło kabiny trochę więcej miejsca, bo tu jak szyba pęknie, no to jest przechlapane. A maska, no to wiadomo, szkoda jak się obrysuje, ale wolę mieć delikatnie obrysowaną maskę niż wybitą szybę, szczerze mówiąc. Brat już jest, także będziemy go zaraz ładować. A w sumie go tu załaduję. No i dobra, mamy już wieczór. Trochę się ściemniło, cały dzień pada. Znaczy pada, popaduje tak raz mocniej, raz lżej. I co, tutaj musiałem pozapłacać faktury. Także przez chwilę mnie nie było, brat po przerwie kopał dalej. Myślę, że już może jest już wykopane. Zobaczymy zaraz. Taka nieprzyjemna pogoda. Widzę, że jeszcze trochę do kopania jest. Także co? Lecimy z tematem. Trzeba wykopać to. No i mamy już czysto. Tutaj już już 17 mamy. Także trochę nam to zajęło. Tutaj już powoli będę zamykał bramy. Zaraz ścielarkę weźmie, puścieli. Tutaj z brzegu trochę zostało, ale to
Teraz, żeby ta brama mi na nogi nie spadła. No dobra, wisi. O, to są bardzo ciężkie bramy. To są jeszcze bramy, jak tata w Holandii byki trzymał. Co prawda byki trzymał tylko 2 lata. Potem stwierdził, że się nie opłaca i zaczął razem z wujkiem gospodarstwo z krowami. To znaczy stwierdził, że potem jak stwierdził, że byki się nie opłacają, to weszedł w spółkę z wujkiem. To znaczy tam miał osobne, były 2 gospodarstwa, ale tak w spółce. Także i krowy mleczne były. Dobra. Muszę to spiąć. Brat tutaj zaraz ostatniego balota wyściela bykom i już tutaj będzie ten wybrane. No trochę więcej miejsca dostały krowy teraz, no wiadomo, nie jest to nie wiem jak dużo, ale też będą, no byki będą miały trochę gorzej, bo będą mieli taki ślepy zaułek tu i tu, ale krowy będą miały ładniej, bo nie będzie kąta, będzie taki półokrąg, że tak powiem. Także też się nie będą tak przepychać. I co? Zaraz wyścieli, już jest ogólnie czas dojenia. Ja idę już przebudować dojarnię. Emila już przygania sam tej obory. Także przejedzie ścielarka, zamykam bramę i zaczynamy doić. Także co? Na dzisiaj to by było wszystko. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!